Witajcie, z tej strony Ponguj. Mogę jeszcze trochę skrzeczeć na odcinku, bo jestem trochę chory, ale już mi prawie przeszło, więc ruszam to trochę. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie trochę na temat Pop Goes 2 The Dead Forest. Ostatnio pojawi się strona GameJoltowa, także nowy teaser, więc jest o czym wspomnieć. Zanim jeszcze wejdziemy w te najnowsze rzeczy, jest coś, o czym nie wspomniałem na poprzednich odcinkach. Na rocznicę Pop Goesa 26 czerwca, czyli już trochę dawno temu, ale od tego czasu nie robiłem nic o Pop Goesie, pojawiło się parę dosyć ciekawych screenów, kilka renderów Heartless Blake'a ze szczegółami. Tutaj też pojawia się dosyć ciekawa informacja, którą jest nowe logo Wizardware, co znaczy, że temat tego systemu operacyjnego łączącego animatroniki w ogóle całą lokację będzie poruszony i rozszerzony w grze. Drugą rzeczą jest parę development picsów, a także pełny wygląd Epitome Pop Goesa. A trzecią nowy wygląd oryginalnego zestawu animatroników, ich taka zoptymalizowana wersja. Zmiana jest jedynie estetyczna, nie wpływa na fabułę, ale te nowe modele są później używane do Heartless animatroników. Po podświetleniu widzimy też Simona, który prawdopodobnie też ma swoją zoptymalizowaną wersję, a także napis "Mieście tak dużo potencjału". Także tak, to tyle. Możemy przejść do najnowszych rzeczy. Strona na GameJolcie. Nie zmienia się generalnie jakoś dużo. Pop Goes 1 i Pop Goes 2 się od siebie oddzielili, Pop Goes Arcade 2 został przeniesiony na nową stronę, soundtracki też, teasery też, tak posegregowane wszystko odpowiednio, ale poza tym pojawiło się parę nowych informacji. I to nie tylko teaser, do niego jeszcze przejdziemy. Zanim zaczniemy, zapraszam do wejścia na stronę. Link w opisie, rzućcie followa, dzięki któremu będziecie widzieli wszystkie nowe wpisy, a także dobrą ocenę, jeżeli chcecie wesprzeć Fangame'a, przynajmniej z perspektywy statystyk GameJoltowych. Strona Pop Goes 2 daje nam całkowicie nowy opis gry. Niedługo po wydarzeniach z Pop Goesa, jest to kontynuacja gry w endingu, to znaczy to zakończenie, w którym pomogliśmy Simonowi, on się uwolnił, zabił Fritza i tak dalej. Pizzeria Pop Goesa zdążyła już zostać przyjęta przez całkowicie nowego właściciela po nieszczęśliwym odejściu pana Fritza Glada. Nowy opiekun budynku ma parę ciekawych pomysłów, ideologii, które całkowicie zmienią to, jak właścica Pop Goes będzie postrzegana przez świat zewnętrzny. Pop Goes 2 to przerażająca kontynuacja i finał do fanowskiej serii Pop Goes. Odpieraj ataki Epitome i Heartless animatroników, poznaj tajemniczą przeszłość Fritza i odkryj sekrety nigdy wcześniej niewidzianych lokacji z całej osi czasu Pop Goesa. W ekscytującym gameplayu, który popycha granice dwuwymiarowych horrorów point and click. Sam ten krótki opis trochę zarysowuje nam to, co do tej pory wiemy. Pizzeria Pop Goesa wciąż się trzyma, ale pod nowym właścicielem. Generalnie zastanawiam się, jak miałoby to działać, patrząc na to, że główne atrakcje są zniszczone. Może lokacja chwilowo nie jest otwarta, a może jest całkowicie przeorganizowana. W ogóle to byłoby ciekawe, gdyby Epitomy były teraz główną atrakcją. Koniec z pizzerią family friendly dla dzieci, ale tym razem horrorowa pizzeria z przerażającymi maskotkami. Ale to też zakładając, że nowy właściciel wciąż ma tutaj pizzerię. To jest ciekawy temat do przemyślenia i zobaczymy później. Dosyć dobre pytanie to, kto jest tym właścicielem? Czy to Simon? Teoretycznie Simon ma najwięcej sensu, to on mógłby wszystko przenieść po śmierci Fritza, wie co tutaj się dzieje, co, gdzie, jak. No i sam wygląd Epitomów, animatroników, szkieletów czy obrażenia na ciałach Heartlessów sugerują, że to wszystko jest związane z Simonem. Choć jedna rzecz, którą tutaj ktoś z zewnątrz zrobiłby lepiej, to podejście do tego od strony prawnej. Raczej wielki purpurowy robot nie byłby w stanie wszystkiego legalnie ogarnąć, przejąć itd. Chyba że jeden z drugim połączyli siły, co byłoby dosyć ciekawym zabiegiem, chociaż trochę pokręconym w temacie tego, jakaś nowa postać łączy siły tutaj z robotem, którego napotkał w pizzerii, którą przejął. Tak to było dziwne, nie wiem. Cały ten temat nowego właściciela jest dosyć zastanawiający, ma duży potencjał, ma dużo możliwości, ale przechodząc dalej, druga część opisu wspomina też o tym, że poznamy tajemniczą przeszłość Fritza, a także sekrety nigdy wcześniej niewidzianych lokacji. Obie te rzeczy są dosyć ciekawe i mogą wprowadzić sporo w temacie, rozwinąć nam całą postać Fritza, kim był, może więcej o jego rodzinie, matce Bonnie, o jego kreacjach i życiu, ale może też rozwinąć temat Freddy Fazbear's Pizzy, bo to prawdopodobnie o to skupia się ta druga część. Z Pop Goes Arcade 2 i Funkoli z jedynki wiemy o istnieniu różnych pizzerii Freddy'ego działających w tym samym czasie, taka interpretacja siostrzanych lokacji. Te lokacje miały swoje specjalne animatroniki, którymi są Golden Freddy, Owca Lily, Coyote Cody i Sowa Owen. A wiemy, że Lily ma już swój model 3D, więc będzie miała jakąś większą rolę w tym wszystkim. Prawdopodobnie reszta wspomnianych animatroników też. Arcade 2 dosyć ciekawie rozkręcił temat tego, jak to wygląda w świecie Pop Goesa, jak one działają, pizzerii Freddy's, ale to był tylko wstęp, żebyśmy zrozumieli to, co dopiero się będzie działo w Pop Goesie 2. Mamy też potwierdzenie, że dwójka będzie finalna do tej serii, także tak, nie trójcie o trójkę, bo to naprawdę nie będzie miało żadnego sensu. Tak więc opis już ciekawie zarysował nam to, co i jak. Ale wciąż jesteśmy dalej niż bliżej do zrozumienia to co tak naprawdę się tutaj dzieje. No i nowy teaser, przynajmniej w jakimś małym stopniu, może nam w tym pomóc. Don't move. Nie ruszaj się. Od razu zacznę od ulubionej części mojej widowni,
Po podświetleniu mamy w prawym dolnym rogu 9-krotnie powtórzone słowo lie, czyli kłamać lub kłamstwo. W lewym dolnym rogu mamy słowo freer, czyli wolniejszy, bardziej wolny, w sensie wolności, a nie w sensie powolności. Wolny. Lewy górny róg bigger, większy. Prawy górny róg stronger, silniejszy. Te trzy, bardziej wolny, większy, silniejszy, zdają się odnosić do Epitom animatroników, gdzie jeden z nich właśnie pojawia się na teaserze. Zdaje się, że to Epitom Blake lub opcjonalnie nazwy wiewiórek. Bardziej jestem w stronę Blake'a, choć z tej perspektywy ciężko powiedzieć, czy te dwa tutaj to dwa przednie zęby, czy może kły Blake'a, które się tak po prostu skleiły z powodu, z jakiej strony pada światło na głowę. Bardziej wygląda mimo wszystko na Blake'a. Same słowa kłamstwo i 9-krotne powtórzenie jest dosyć zastanawiające. Kto tutaj kłamie, o czym, czemu, jest to tyle razy powtórzone? Samo słowo don't move sugeruje gameplay, że może w jednym momencie będziemy musieli stać bezczynnie, ale co jeżeli to tutaj jest właśnie kłamstwem? Może dostaniemy wskazówkę, żeby się nie ruszać, a może sam animatronik jakby ukaże swoją postać poprzez to, że powie nam słowa nie ruszaj się, a my musimy w tym momencie natychmiast się ruszyć, uciec. To jest dosyć zastanawiające, nie wiem. Także tak, mamy te napisy, ale co jest tutaj najważniejsze, to cała lokacja. Jest na niej porozrzucane naprawdę dużo różnych rzeczy. O animatroniku już wspomniałem, zdaje mi się, że jest to Epitom Blake, ale widzimy tutaj już pierwszą mechanikę, którą jest zapalanie światła. Ten wielki, kwadratowy, typowo FNAF-owy przycisk. Jest sporo ciekawych rzeczy dookoła tej jednej mechaniki. Jest tutaj tabliczka, czy korytarz jest czysty. To jest coś na wzór mechaniki z FNAF 1 czy FNAF 2. Typowe światło w drzwiach, jednak zrobione w trochę inny sposób. Ale ogólnie jest to trochę śmieszkowe, że mamy wielką tabliczkę na ten temat, bo czemu coś takiego wielkiego się tutaj pojawia? Zdaje się, że albo ktoś już to dla nas przygotował, wiedząc co się tutaj tak naprawdę dzieje, albo Fritz miał jakąś schizę psychiczną związaną z Freddy's. Generalnie ta pierwsza możliwość jest naprawdę zastanawiająca, bo kto, dlaczego, z jakiego powodu Epitomy nas atakują, czy jest to jakiś eksperyment, czy coś. Szczerze obu opcjom się przyjrzymy trochę bliżej, bo są interesujące, mają trochę sensu każda z osobna. Ostatnia część związana z mechaniką światła, czyli cały ten guzik, właśnie nawiązuje do drugiej opcji, choroby psychicznej Fritza. Dlaczego właściwie ten guzik przypomina tak silnie guzik światła z Freddy Fazbear's Pizzy? To nie jest tak, że jest to normalny, zwyczajny guzik światła. Bardzo łatwo też zrobić coś własnego, oryginalnego w tym temacie, zwłaszcza gdy mówimy o grupie tworzącej Pop Ghost, która dba o detale. Pop Ghost 1 miał całkowicie oryginalny wygląd kamer z stereofonem w ręce. Sam fakt, że guzik wygląda FNAF-owo, sugeruje, że jest on umyślnie bazowany na Freddy's. I ktoś podał mi dosyć ciekawą interpretację wyjaśniającą ten guzik. Fritz miał traumę związaną z Freddy's, co doprowadziło, że bał się niektórych rzeczy, takich jak animatroniki, czy pewnie też ciemne, mroczne korytarze. Ale cała ta trauma mogła sprawić, że zyskał sympatię do innych rzeczy, jak maska Freddy'ego, którego ochraniała, czy też latarka i światła przy wentylacji. Jeżeli Fritz wstawił to światło, zrobił to prawdopodobnie dlatego, że miał zaufanie do włączników z Freddy's i bał się wchodzić w ciemne korytarze. Paranoja związana ze strachem. Ale cała ta możliwość wiąże się z jednym małym ciekawym faktem. Znajdujemy się w pracowni Fritza, prawdopodobnie w jego biurze, a przynajmniej jakiejś jego części. Świadczą o tym kartki na ścianie. Nagraj ostatnią wiadomość, sprawiedliwą maszynę do grania, Simon zachowuje się podejrzanie. Każda z tych trzech kartek nawiązuje do czegoś z poprzednich gier. Kiedy Bonnie jeszcze żyła, Fritz nagrał phone call'ę. Potem Pop Ghost Arcade 1 był związany z arkadówką nawiedzoną przez Bonnie. Klienci mogli uznać to za swego typu awarię sprzętu, zależnie od tego, jak dużo tego całego specjalnego zakończenia zauważyli. Simon dziwnie się zachowywał, kiedy kontaktował się ze Strings, żeby później wprowadzić swój plan, w którym zabił Fritza. Można by założyć, że te kartki powinny znajdować się gdzieś w biurze Fritza, blisko jego stanowiska pracy. Dlatego ten wielki guzik światła z Freddy's ma duże szanse, żeby należał właśnie do niego, żeby to on go tutaj zamontował. Jako coś, z czym wiąże swoje pozytywne emocje, coś co go ratowało w czasach, kiedy był stróżem we Freddy's. Także tak wygląda jedna z tych dwóch opcji. Zanim przejdziemy do drugiej, rozejrzyjmy się tutaj jeszcze w tym teaserze. W całej tej lokacji można zauważyć parę pomniejszych rzeczy. Kolorowe segregatory na górze, zeszyt, kartki przylepne, ołówek, plakat, blueprinty Pop Ghousta. To coś tutaj czerwone w cieniu, ale dosyć ciekawe jest to coś dziwnego na ścianie. Chwilę zajęło, żeby to ogarnąć, co to tak naprawdę jest, ale komuś udało się rozgryźć, że to coś to gniazdko. Simon na cutscence w Pop Ghost Arcade 2 pokazuje swoje plecy, na których zdaje się być coś małego, niewyraźnego, co jednak jak się okazuje kształtem bardzo przypomina właśnie to coś widoczne na teaserze. Zdaje się, że to tutaj albo służy do ładowania Simona, albo do podłączenia go do Weaselware. Albo co bardziej mnie kupuje, działa za obie te rzeczy. Co sprawia, że to jest dosyć ciekawe gniazdko. Pytanie tylko, czy i jak będziemy z tego korzystać w gameplayu. Może możemy się do tego podłączyć, jakoś ingerować z animatronikami.
To gniazdko najprawdopodobniej pozwalałoby nam zajmować się Epitom animatronikami, jako że to one mają sobie serca wyjęte prosto z Heartlessów, które to działają jako łączność z Weaselware. Jeżeli będziemy mogli tego użyć, będzie to działało na Epitomy i tylko na Epitomy. Nie będzie miało żadnego wpływu na Heartlessy, które tego połączenia nie mają. Tak więc zdaje mi się, że wyjaśniłem wszystko, co mogę na temat teasera. Ale zostaje jeszcze jedna mała rzecz, kod źródłowy. Tak jak zawsze, razem z nowym teaserem Pop Ghost'a, w kodzie źródłowym ich strony pojawia się nowa wiadomość. Tutaj też daję link w opisie. Nie bój się. Jestem pewny, że wiesz, kim ja jestem. Ja wiem, kim ty jesteś. Ale gdzie jesteś, to już inna historia. Przychodzę tutaj za każdym razem, gdy idę spać, by przypomnieć sobie moją przeszłość, sny, wspomnienia, a także moje koszmary. To jest dosyć pomieszane, dużo do przyjęcia naraz. Nie mam czasu, by przez to wszystko przechodzić, więc przejdźmy od razu do najważniejszego. Mogę jedynie czytać, gdy tutaj jestem. Nie mogę pisać. Gdybym mógł, sądzę, że nie byłoby to do końca odpoczywaniem. Mówię o tym, co obecnie dzieje się z Weaselware oczywiście. Więc kiedy tutaj jesteś, spróbuję przygotować cię do tego, co się tutaj dzieje. Obudzisz się automatycznie o 12 AM i będziesz musiał przetrwać 6 godzin, nim będziesz bezpieczny. Wtedy, jeśli to dobrze rozumiem, wrócisz tutaj i znowu porozmawiamy. Jak mówiłem, dużo informacji do przyjęcia, ale będziesz musiał zrobić to, w czym jesteś najlepszy. Czym jest, no wiesz, słuchanie mnie. To jest generalnie dosyć ciekawa i długa kwestia, tak samo jak ostatnio. Ale kto to mówi i do kogo? Raczej z początku łatwiej odpowiedzieć na to do kogo. Raczej jest tutaj zasugerowane, że protagonistą będzie Strings, ta sama postać co w Pop Goes 1. Sugerują to takie linie jak obudzisz się automatycznie o 12. Raczej sugeruję, że jesteśmy robotem. Będziesz musiał robić to, w czym jesteś najlepszy, słuchanie mnie. Jeżeli coś nam ma to zasugerować, to raczej Stringsa. Ciężko nam powiedzieć, kto mówi w tej cutscence, ale mamy dwa typy. Fritz lub Simon. Którykolwiek z nich jest poprawnym typem, String słuchała ich obu. Słuchała Fonkoli Fritza i jego wskazówek, podczas gdy jako że kontynuujemy Gravending, posłuchała się też Simona i pomogła mu w jego dziele. Także tak, czy możemy jakoś wyjaśnić, który z nich mówi to wszystko? No, raczej ciężko, bo sugeruje to na obu. Fritz generalnie umarł w Pop Goes 1, ale jak jeden z kodów źródłowych mówił, znaczenie śmierci się zmieniło. Poza tym mówimy o fangame'ie bazowanym na FNAFie. Fritz wciąż może być obecny jako duch. Tyle, że są różne rzeczy, które świadczą w obie strony. Generalnie cały tekst, podobnie jak poprzedni kod źródłowy, brzmią jakby były mówione przez Fritza, co świadczy na jego rzecz. Jedna linia jest tutaj śmieszna, bo mówi: przychodzę tutaj za każdym razem, gdy idę spać, co bardziej sugeruje w stronę Simona. Choć jest robotem, który generalnie nie śpi, czasem odpoczywa, musi podłączyć się do prądu i wyłączyć, odpoczywać właśnie. Mniej sensu miałby Fritz, który jest duchem, które niekoniecznie śpią. Miałby to też sens w temacie, że kiedy Simon podłącza się i odpoczywa, pojawi się w miejscu, w którym może się kontaktować ze Stringsem. Jednak dalsza część tego zdania sugerowałaby bardziej w stronę Fritza. Kiedy tutaj jest, przypomina sobie przeszłość, sny, wspomnienia, a także koszmary. I sny i wspomnienia to coś, czego Simon raczej nie powinien mieć. Sądzę, że mogłoby więcej świadczyć w stronę Fritza, jeżeli nawiedziłby jednego z animatroników i kontaktował się z nami w momencie, kiedy jest podłączony do Weaselware. To by robiło jakikolwiek sens, ale sam połączenie ze Stringsem bardziej tutaj jednak sugeruje Simona. Także tak, jest to trochę pomieszanie. Jest też opcja, że to Simon, który daje Fritza. Simon manipulował i Fritzem, i Stringsem podczas jedynki. Mógłby teraz podpuszczać Stringsa, mówiąc, że jest Fritzem. Także tak. Teraz ta druga rzecz, o której mówiłem wcześniej. Dlaczego jest ta wielka tabliczka? Możliwe, że gameplay będzie skupiał się o eksperymenty Simona. Strings generalnie związany jest z tą swoją ciekawością, której Fritz używał w pierwszej grze, żeby zrozumieć trochę więcej o sobie samym. Możliwe, że Simon wykorzysta to samo w tym momencie, wystawiając Strings na zagrożenie ze strony Epitomów i prawdopodobnie też Heartlessów. Dlatego Strings dostaje proste, rzeczowe instrukcje, wielkie tabliczki na ścianie. Jak sprawdź, czy korytarz jest czysty. Jeżeli Simon chce użyć ciekawości Strings dla swoich celów, możliwe, że ten guzik od światła też został stworzony przez niego. Może chcieć z jakiegoś powodu wystawić Strings na informacje dotyczące Freddy Fazbear's Pizzy, żeby Strings wykombinowała więcej informacji na tamten temat, na przykład w temacie zabójcy, Simona Człowieka, żeby dowiedzieć się więcej na temat siebie samego. Też sam opis gry mówi, że dowiemy się więcej na temat Freddy's, więc miałby to rzeczywiście sens. W takim scenariuszu i wyjaśnieniu tej mechaniki światła, jeżeli Simon manipuluje i eksperymentuje na Strings, możliwe, że ten głos w wiadomości kodu źródłowego należy do Simona, który tworzy klimat, oszukuje, udaje, że jest Fritzem, ale możliwe też, że należy rzeczywiście do ducha Fritza, który chce jakoś walczyć z Simonem. I to by było dosyć ciekawe. W jedynce pracowaliśmy pod Fritzem i pomogliśmy Simonowi pozbyć się Fritza. Jeśli w Pop Goes 2 wydarzy się coś całkowicie przeciwnego, pracujemy pod Simonem i współpracujemy z Fritzem, żeby obalić Simona, byłoby to dosyć ciekawym krokiem, ale nie wiem, ciężko stwierdzić. Także cóż, zdaje mi się, że wyczerpałem temat nowego teasera i osobiście jestem wyczerpany po samym pisaniu tego
chwilę to zajęło. Dziękuję wam za oglądanie. Zdaje mi się, że jeśli wyciągnę coś więcej z tych nowych informacji, to mógłbym zrobić oddzielny odcinek, ale nie wiem. Mam w najbliższym czasie tak czy tak dużo filmów do nadrobienia, tych jeszcze zobaczę. Zapraszam was do pozostawienia własnego komentarza, własnych przemyśleń, teorii dotyczących tego, czego dowiedzieliśmy się z opisu gry, nowego teasera i nowego kodu źródłowego. To wszystko mogłoby bardzo ciekawie rozwinąć cały ten temat i wasze przemyślenia mogą tutaj bardzo pomóc w dojściu do jakichś ciekawych wniosków. Także tak, jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!